pojęcia o wojnie, aż zobaczyłam. To, co się mówi, a co się widzi, to jest różnica. Kiedy zaczął się ten ogień maszynowy, to myśmy byli na podwórku. A to już strzelali Niemcy. Piekło na ziemi. Mama już wojnę przeżyła, to widziała. I zabrała nas spod tego drzewa, bo to taka komórka stała, także bezpośrednio nie mogli nas zastrzelić, byśmy byli zasłonione. Nazywam się Kędziera Sabina. Mam 93 lat i 5 miesięcy. Urodziłam się w Majdanie Sitanieckim. Kiedy zaczął się ten ogień maszynowy, to myśmy byli na podwórku. Płot był taki, z takimi bombkami na podwórku, nie wiem czego, i tak się to sypało. My patrzyli na razie, to ja myślałam, że to wojsko, bo to wojsko na Pańskiej Dolinie stało i w lesie strzelali. To my tam i do robotyśmy szli, czy tam z krowami się było. No to byłam pewna, że to, ale polskie wojsko. Po prostu nie rozumiałam, co to wojna. A to już strzelali Niemcy. No i mama była w domu, mama już wojnę przeżyła, to widziała. I zabrała nas spod tego drzewa, bo to taka komórka stała, także bezpośrednio nie mogli nas zastrzelić, byśmy byli zasłonione. I uciekliśmy, w stodole taka jama była na kartofli. I my do tej jamy się wcisnęli. Może 20 minut trwało, zresztą krótko to było. Otwarli się drzwi i 3 żołnierze przyszli. To wpadło jak burza. I też do tej jamy do nas ale te 2 konie stali. A Niemcy musieli widzieć, bo nasze na tym zgórku, jak gonili za tymi polskimi żołnierzami, to musieli wiedzieć, że tu udali. Był teren otwarty, to byli i zobaczyli. I Niemcy do tej stodoły przyszli. I karabiny 2 już w tej dziurze. Mama wyszła. To oni odstąpili, jak mama wychodziła. I znów, jeszcze 2 dzieci, wyciągnęło. Oni dobrze widzieli, jak wojskowe konie stoły w stodole, że jeszcze jest i żołnierze. A żołnierze się zdążyli rozbroić w tej jamie. Już bez karabinów, bez niczego. Powychodzili nawet i bez pasów. To nie trzeba było prosić, tylko szybko. I koło stodoły myśmy stali, nas nie zaczepali z boku. I te żołnierze jak wyszli, to Niemcy zrewidowali, co tam gdzie w kieszeniach było. Jeden wziął konie, obydwa jeden prowadził, a drugi wykopał tych naszych żołnierzy, wie pani jak to bolało. I to już się od razu nie miało tego serca do tych ludzi. I z góry na drogę. Co tam się dalej stało, to nie wiem, bo na drodze już byli Niemcy. Jak wyszliśmy, jak skończyli strzelać, to podpalili stodołę. Także się spaliło, bo z takiego Słowoja Michała, to był mój wujaszek
to spaliła się ubora i dom mieszkalny. I tam się paliło, to ja sobie poszłam i mały to ciekawy. I spotkałam tego żołnierza w krwi. To ja ubeszłam ten ogień i na drogę. I przy drodze stał stóp. Patrzę, stoi żołnierz na karabinie podparty, a mózg jego na przodzie. No ja po prostu przestraszyłam się i do domu. Tu w 1941 roku to było 6 wiosek wysiedlonych. Chuszczka Mała, Chuszczka Duża, Podchuszczka, Burtatycze Wysokie. Majdan Sitaniecki był zostawiony do tego obozu pracy na Pańskiej Dolinie. To nie było do wysiedlenia. Obóz pracy było gospodarstwo rolne na Pańskiej Dolinie, którym rządził Mantaj, jak on się tam nazywał, to nie wiem. I był szef, to jeszcze był wyższy, też nie pamiętam jego. I było wojsko, pilnowało tych nasiedlonych. No i Ukraińcy byli i SS-many. Także tam jak się pracowało, to nie wolno było się patrzeć na. Jak kazali w baraki sprzątać, to się sprzątało. Jak się szło na pole, to kierunek w lewo. Poszłam do roboty, to miałam 13 lat. No trzeba było myć, sprzątać, trzeba było na polu plewić. A raz to miałam, jak wracałam z pola, ze swoimi sąsiadkami, bo tam jeden nie pracował. No i mijaliśmy gospodarstwo tego Mantaja. To on kiwnął palcem do mnie i kom. No to jakie wyjście? Idę parę kroków. Tym kazał iść do domu, a mnie dał wiadro i kazał doić krowy. No, wydoiłam 2 krowy, nadoiłam wiadro mleka. Oglądam się, że Mantaja nie ma w oborze. I uciekłam do lasu. Ale daleko nie uszłam, bo to i w strachu. I człowiek tam, po prostu jak było. A on mnie psami poszczuł. I te psy mnie gonili. No już widziałam, że nie mam szans, bo nie ucieknę. Stanęłam. Te psy do mnie dopadli. I ani szczekał, bo jak lecieli, to szczekali. A jak do mnie dolecieli, to stanęli i tak jakby się do tyłu patrzyli. Czy gdzieś coś słyszeli, jakiś głos, może dawał im jakiś znak, gwizdek albo coś, nie wiem. I po chwili, bo ja ich prosiłam, mówię, pieski kochane, darujcie mi życie. Bo oni się przyglądali, nie gryźli mnie, tylko stali chwilę i cofnęli się do tyłu i poszli. Także mnie nie pogryźli. A to nie było takich relacji, bo jak się ktoś zadawał z Niemcami, to partyzanty byli. To nie było takie proste. No jak paśliśmy krowy, tośmy mieli taki stosunek, dobry, bo musieliśmy im dokuczać. A jak dokuczaliśmy, zawsze się wybierało takich, co mieli dobre nogi i sprytne byli. Chowali się w krzaki i krzyczeli, kto ty jesteś? Wy 2 byli. A drugi odpowiadał, Foldecz mały, jaki znak twój? Krzyż złamany. Kto ci rodził zawierucha? A co ci czeka? Gałęź sucha. No to wtedy gonili już za tymi, ale nasze znali drogę, bo to byli tutejsze, oni nasiedlone. Gdzie w krzakach kogo znajdzie? Zresztą mieli swoje strony do pasienia, a oni swoje, ale... a było tak nawet, że jak dokuczaliśmy bardzo, to tato ich pilnował z taką lufą wielką. Także wystraszali nas. Jak się razem pasie te krowy, to tam nie to, żeśmy rozmawiali, ale czasem to i rozmawialiśmy. A od kogo się dowiedziałam? Pasłam krowy i przyszedł taki znajomy chłopak z Udry, ubrany w wojskowy, po wojskowemu i z orzełkiem
I pamiętam, jak gdzieś guziki miał też takie z orzełkami, także guzikiśmy jego całowali. No, przedstawił się, kim jest. Nie, oni się nie bali, po prostu za Niemców to była jedność między nami. Nie, powiedział, że jest z oddziału, przychodzili, bo u nas to prawie zawsze stacjonowali. Wicher mieszkał na jednym z górku, a na drugim. Przecież to się wiedziało, no. W mojej rodzinie w partyzantce byli brat, bo jednego miałam, mąż i męża brat, Bolesław Kędziera. 22 lat miał czy coś. Zabrali tego brata, tego Bolesława, Niemcy, to tak było, nie było zabrane, tylko w Stryjowie podpisał się te folskliste, czy tam jak podpisał sołtys. No i żeby to ładnie było, ludzie z Zamojszczyzny to wywozili zboże, no, bo bali się wysiedlenia. To ten sołtys tak się podlizywał Niemcom, wyśledził ich, to co zawiózł, to Niemcy zabrali. No potem się posunął do tego, że wysyłał do roboty do Niemiec. Także tam wiedział kiedy, a że tego jeszcze mu było za mało, no to partyzan zrobił listę i Niemcy przyjechali, zabrali, nie wiem ile, tych 9 czy ileś chłopy. To tylko jeden wrócił, a reszty zginęli wszystkie. No i partyzanty już widzieli, co się dzieje. Przyjechali do tego sołtysa. No, zabrali go do lasu, ale że podeśli go w taki sposób, żeby dał im broń, bo widzieli, że on ma broń. To go przyjmą do partyzantki. No to on mało tego, żeby fujdoło, jak tam nazywali ich, to jeszcze chciał być tym partyzantem, no ale to przyjechali po broń. No on zakopał u sąsiada pod komórką 2 karabiny. Kiedy odkupywali, to drugie poszli przeszukać u niego dom i znaleźli jeszcze listy na 17 osób. Wydał, jeszcze byli aresztowani. No i jak to wszystko dał, no już jako partyzant do lasu, jak poszedł, tego więcej już nikt nie widział. I skończyło się to aresztowanie. No ale to był zdrajca. Co robili? Napadali na Niemców, bo potrzebna była broń. No i nawet na Huszczkę, jak napadli, to spalili wieś i tam nabrali broń. Najważniejsza to była na Huszce, ale tu była akcja nie tylko jedna, mostów na tym, na Urłoski te wólce wysadzali i to kilka razy. No napadali na pociąg, no to różne te akcje byli. Tak, normalnie trzeba było żyć. My tośmy pracowali u Niemców i w domu, bo tak trzeba było. A partyzanty musieli i napadać na dwór, bo przecież im się też chciało jeść. I te, co byli powysiedlane, to jak jechali do Zamościa, czy tam, bo to przez rotundę przeważnie przychodziło to. No to jak ktoś uciekł do lasu, no to uciekł, wolał zginąć, do partyzantki pójść. I u nas to była, ja wiem, jedność, u nas nie było ani jeden nie podpisał te listy na Fuldejczu. 3 kwietnia 1944 roku jechał taki duży oddział partyzancki, 300 osób. Ten oddział zmierzał do Osłuch. No i rozlokował się w Majdanie. A że to był ten oddział rusko-polski, to te ruskie się nie chowali. A tu samoloty ich wypatrzyli, zresztą i tak ich pilnowali, bo tu Niemcy w Stryjowie byli w dworze. I to było chyba pół 3 po południu, czy 3 po południu te samoloty ich dopatrzyli,
bo te partyzanty ruskie się nie chowali. Także, że ich namierzyli i wtedy tu od Steryjowa, to z maszynowej broni, od Starego Zamościa też, no to już tam już jakaś cięższa broń była i samoloty. Tylko że jak zaczęli bombardować, to ta wieś się zaczęła palić. A ta wieś, to wie pani, takie koryto, także to było zadymione. A potem, bo ta wojna długo nie trwała, tam, no, już jak się to zadymiło, że wcale nie widzieli, no to partyzanty do lasu uciekli. Konie sami, gdzieś tam w stodole się zaczęła palić, jakoś się brama utworzyła, tam to podobno, że to dużo tych koni było, to aż do Krasnego uciekli. Także nikt na nich nie był i sami uciekli. I partyzanty po tej bitwie jakoś się chcieli dostać do Tarzyniech, tędy przez Krasne. Ale tu już Niemcy ich pilnowali, to przeszli koło Izbicy, tam trochę ich nabili, bo to był otwarty teren, ale się dostali w tamtą stronę, gdzieś tam jakiś las, ja sobie nie znam. A na drugi dzień to przyjechali Niemcy, nie wiem czego, oni byli tak na biało poubierane. Bo mnie spotkali na podwórku i pytali mi się, ile tu nabili. A to nie było, dużo osób nie zginęło. Pomimo, że tych budynków no, spaliło się dużo. Kiedyś ludzie byli lepsi, ludzie ze sobą rozmawiali, ludzie ze sobą pomagali. Jak się coś stało komuś, to się interesowali tym. Po prostu kiedyś było inaczej. No teraz każdy jakoś tam w tym telefonie, to w telewizorze. Ja mówię, trzeba Bogu dziękować, że wolność mamy, że ktoś myśli o nas. Młodym ludziom to chciałabym powiedzieć, żeby szanowali wolność, bo to jest naprawdę ważne. Nawet żeby skromnie żyć, ale człowiek wolny inaczej się czuje.